Marcin? Do szpitala trafia dwoje studentów po wybuchu pożaru w ich mieszkaniu. Chłopak uratował swoją dziewczynę. Teraz sam walczy o życie. O Boże! Poparzony student jest zakochany w swojej kuzynce. Rodzina nie akceptuje ich związku. Ciociu, nie teraz. To są najbliżsi kuzyni. To jak brat ze siostrą. Na oddział trafia także 5-letni Adaś z silnym krwotokiem z nosa. Chłopiec ma siniaki na całym ciele. Lekarka podejrzewa, że jest bity. On tak ma. Informuję cię, że oddaję sprawę na policję. Zgłaś. Babcia chłopca oskarża synową o znęcanie się nad wnukiem. Zabiorę jej go. To się da zrobić. Wyprowadzamy się. Wolę mieszkać z nim pod mostem. Matka poparzonej dziewczyny chce siłą zabrać córkę ze szpitala. Mogą nas przeklinać, krzyczeć, rozdzielać. Ale mnie to nie obchodzi. Wynoś mi się stąd! Nigdzie nie idę! Tuż przed godziną 23 w jednej z kamienic w centrum miasta wybuchł pożar. Karetki wiozą rannych na szpitalny oddział ratunkowy. Pierwsza z nich przywozi najciężej rannego. To 25-letni student. Pacjenta przejmuje ordynator oddziału dr Piotr Wójtowicz. Doktorze, jestem. Na ojomie zrobimy od razu EKG. Dobrze. Słyszysz mnie? Jak ci się oddycha? Saturacja? 85%. Stan chłopaka jest bardzo ciężki. Ma rany na twarzy i wokół ust, a to może świadczyć o tym, że poparzone są też drogi oddechowe. W takich wypadkach krtań szybko puchnie i pacjent może się udusić. Drugą karetką ratownicy przywożą dziewczynę poparzonego pacjenta. 24-letnia studentka jest mniej poparzona niż jej chłopak, ale ma objawy zatrucia tlenkiem węgla. Dziewczyna jest w szoku. Boi się o swojego chłopaka. To on ją uratował z płonącego mieszkania. Szybko na segregację. Daliśmy przeciwbólowo Gdzie ketoprofen. jest Marcin? Posłuchaj, byłaś z nim w mieszkaniu, tak? On został przewieziony na oddział intensywnej terapii. Przyjechał przed chwilą. Dziewczyna i chłopak są parą od kilku miesięcy. Razem wynajmują mieszkanie i studiują. Strażacy ustalili, że pożar wybuchł w kuchni. Studenci zapomnieli wyłączyć kuchenkę gazową. Prawdopodobnie zasnęli, ucząc się do egzaminów. To wszystko przeze mnie. W komputerze była moja praca. Dobrze, dziękuję. W komputerze była moja praca. On wrócił Posłuchaj. po nią. Uspokój się chwilę. Ja muszę się... To moja wina jest. Posłuchaj, muszę się teraz tobą zająć, dobrze? Jak się czujesz? Co z Marcinem? Co z Marcinem? Dobrze, jest podaj jej coś wszystko na moja uspokojenie, ja za wina. chwilę do niej przyjdę. To jest moja wina. Nie dam rady jej teraz zbadać, muszę poczekać. Dziewczyna jest mocno zdenerwowana, to jest zrozumiałe, ale mi to nie ułatwia pracy. No dodatkowo z jej chłopakiem jest naprawdę źle. Zabraliśmy go od razu, jak strażacy go wynieśli. Daliśmy mu ketoprofen, no i może mieć... Poparzony i zatruty tlenkiem węgla chłopak jest na sali intensywnej terapii. Strażacy wynieśli go ledwo żywego z płonącego mieszkania zaraz po tym, jak on sam uratował swoją dziewczynę. Wrócił do środka po komputer, w którym była jej praca dyplomowa. Raz puchnięty jest język. Saturacja 60%. Co? Tak. Intubujemy go. Respirator przygotuj. Niestety, stan chłopaka pogarsza się z minuty na minutę. Podane przez doktora Wójtowicza leki nie zadziałały. Poparzenia górnych dróg oddechowych są tak duże, że chłopak może się udusić. Lekarz musi zaintubować pacjenta. Zaintubowaliśmy chłopaka i podłączyliśmy do respiratora. Tlenek węgla to cichy zabójca, nie ma smaku ani zapachu. Musimy jak najszybciej wyprzeć go z krwi chłopaka. Robimy to cały czas za pomocą tlenu. To, co mnie martwi dodatkowo, to silne poparzenia górnych dróg oddechowych i przełyku.
Kiedy przyjechaliśmy, chłopaka dopiero co wyniesiono z pożaru. Sąsiedzi mówili, że uratował dziewczynę, a potem jeszcze wrócił po jakiś komputer czy coś. Zatruł się tlenkiem węgla, no i nie dał rady już wyjść o własnych siłach. Dziewczyna poparzonego studenta dostała leki na uspokojenie. To było konieczne, ponieważ wcześniej nie dawała się zbadać. Co z Marcinem? Była zbyt zdenerwowana pożarem i stanem zdrowia swojego chłopaka. Proszę. Doktor Dominika musi dokładnie sprawdzić, jakie są jej obrażenia. Bardzo cię proszę, bo chcę cię osłuchać. To wszystko przeze mnie, to wszystko moja wina. Proszę cię, nie mów chwilkę nic. W komputerze miałam pracę. Agnieszka, podepnij EKG. Kazałam mu wrócić po nią. Aneta, na chwilkę, bądź cicho, Idiotka proszę ze cię. mnie. EKG podepnąć. Dziewczyna martwi się o swojego chłopaka i ma olbrzymie wyrzuty sumienia. Nie może przestać myśleć o tym, że przez nią on może umrzeć. Gdyby nie wrócił po jej komputer, nic by mu się nie stało. To jest moja Chłopak jest miłością jej życia i dziewczyna nie wyobraża sobie, że mogłaby go stracić. Co się dzieje? Nie czuję jej. Jak to jej nie czujesz? Nie masz tętna. Posłuchaj, jedziemy na RTG lewej ręki. A co za KG? To za chwilkę, dobrze? Jednak obrażenia nie są tak powierzchowne, jak się na pierwszy rzut oka wydawało. Pacjentka nie ma krążenia krwi w ręce, a to może grozić amputacją. Co z nim? Niech mi pani powie, proszę. Posłuchaj, on jest teraz na OJOM i tam nie można wchodzić, ale on jest naprawdę w dobrych rękach, uwierz mi. Ale proszę, podjedźmy do niego, błagam, podjedźmy. Dziewczyno, ty nie masz tętna w ręce, rozumiesz? Ja chcę do niego, proszę, Połóż podjedźmy się, do niego, połóż się. błagam Proszę panią. cię, dobrze, dobrze. Posłuchaj mnie, ja pójdę, sprawdzę, co z Marcinem, a ty pojedziesz na to prześwietlenie, dobrze? Niestety dziewczyna nie tylko nie ma czucia w ręce, ale nie ma też w niej tętna, krew tam nie dociera. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, która grozi amputacją, z czego ona sobie kompletnie nie zdaje sprawy. A ja, póki nie mam pewności, nie będę jej niepotrzebnie denerwować. Zorientuję się, co z jej chłopakiem. Mam nadzieję, że jest chociaż trochę lepiej. Niestety stan chłopaka jest krytyczny. Lekarze robią wszystko, by go uratować, ale nie dają mu wielkich szans na przeżycie. Szefie, co z tym poparzonym chłopakiem? Silne zatrucie, zaintubowałem go, podajemy tlen. Najbardziej niepokoi mnie poparzenie grunty dróg oddechowych i przełyku. A rokowania? No, jesteś lekarzem, jak myślisz? Tymczasem w szpitalu pojawia się matka poparzonego i zatrutego tlenkiem węgla chłopaka. Zadzwoniła do niej jedna z sąsiadek. Kobieta wie tylko tyle, że jej syn ucierpiał w pożarze. Nazywa się Marcin Kowalski. Z pożaru? Tak. Aha, tak, to dobrze, na OJOM-ie. Musi pani iść w głąb korytarza i tam poczekać na lekarza. Dziękuję bardzo. Kobieta nie wie, że w szpitalu jest też dziewczyna jej syna. To jej siostrzenica. Przepraszam, siostro, tu gdzie jest Ojon? Tam, ale wie pani, tam nie wolno wchodzić. Ale tam leży mój syn, proszę Rodzina nie była w stanie zaakceptować związku między kuzynami. Zdecydowali odizolować młodych od siebie. Aneta, Cześć, ciociu. co ty tu robisz? Wiesz, Marcin z pożaru, ja muszę się dowiedzieć, co z nim jest, muszę. Nie, proszę, zatrzymajcie. Ja muszę wiedzieć, co z Marcinem. Przepraszam, siostro, mój syn umiera. ja muszę Ona wiedzieć, idzie no, Ojon. Tak, ale siostro, ja muszę. Matka chłopaka nie ma pojęcia, że młodzi są parą. Była pewna, że udało się ich na dobre rozdzielić. Błagam was. Ale ja muszę wiedzieć, co... O Boże, moje dziecko, on tyle ma rurek. O Jezu, co Proszę pani, tutaj nie wolno wchodzić. Panie doktorze, Już, proszę pani. panie Chodźmy, doktorze. ja pani wszystko Panie wytłumaczę. doktorze, ale ja muszę. Już, chodźmy, ja pani wytłumaczę. Ja muszę. Panie doktorze, moje dziecko. Proszę się uspokoić. Proszę pani, proszę mnie posłuchać teraz. Czy on będzie żył, panie doktorze? Czy on Pani będzie syn- żył? Pani syn się zatruł tlenkiem węgla, czadem. Musimy go teraz odtruć. Tak, Podajemy tlen. tak. Tylko to wymaga trochę czasu. Ale będzie żył, panie Proszę doktorze. pani, robimy co możemy. Ale będzie żył, Proszę mi panie pozwolić doktorze, pracować. będzie żył. Proszę usiąść tutaj i poczekać na mnie. Ja za chwileczkę przyjdę, wszystko pani powiem. Proszę. Dziękuję, panie doktorze. Jedziemy. A co tobie się stało? Nic. Zadzwonić do mamy?
Nie chcę, żebyś się martwiła ze mną, jest wszystko dobrze. A co wy tutaj jeszcze robicie? Nie musicie być na rentgenie? Byłyśmy na rentgenie, zaraz będą zdjęcia. A dobrze, to ja pójdę. Muszę wiedzieć, co z Posłuchaj, obiecałam ci, że... Matka chłopaka jest tak przejęta stanem syna, że nadal nie dociera do niej fakt, że siostrzenica nie znalazła się w tym samym szpitalu przez przypadek. Kobieta wierzy, że syn wynajmuje mieszkanie z kolegą, o czym od dawna ją zapewniał. Kilka lat temu zmarł mi mąż. Zostaliśmy z Marcinem oboje. To takie dobre dziecko. Uczy się, pracuje. Mówi mi kiedyś: mamuś, wynajmę mieszkanie, żeby tobie było lżej. A tu teraz takie nieszczęście. Jakieś rury podłączone do aparatury. Leży całkiem bez życia. Dalej nie wyczuwam tętna. Dziewczynie uratowanej z pożaru grozi amputacja ręki. Matka poparzonego chłopaka dowiaduje się, że jej syn znowu jest w związku ze swoją kuzynką. Przecież rozdzieliliśmy ich. Rok temu, jak złapaliśmy ich na całowaniu. Do szpitala trafia 5-letni chłopiec. Ma krwotok i siniaki na ciele. Lekarka obawia się, że dziecko jest bite. Mój syn też zginął przez nią, bo go w największą Śnieżycę wysłała na zakupy. Nic nie umiesz, nawet dzieckiem nie potrafisz się zająć. Pani doktora naprawdę go nie bije. Babcia chłopca oskarża synową o znęcanie się nad dzieckiem. Chce sama wychowywać wnuka. Ja mam tego dosyć, ja idę do swojego syna. A ja zadzwonię do adwokata. Leki przeciwbólowe? Do szpitala trafia para studentów rannych w pożarze mieszkania. Chłopak uratował swoją dziewczynę, teraz sam walczy o życie. Okazuje się, że dziewczyna jest jednocześnie kuzynką poparzonego chłopaka. Oboje ukrywają związek przed rodzicami, którzy nie akceptują ich miłości. Proszę, co z moim chłopakiem, Marcin Kownacki? Co z nim? Niech mi pani powie, proszę. Posłuchaj, on jest teraz na Ojomie, tam nie można wchodzić, ale on jest naprawdę w dobrych rękach, uwierz mi. W szpitalu zjawia się matka chłopaka. Myśli, że obecność jej syna i siostrzenicy w szpitalu to zwykły zbieg okoliczności. Będzie żył, panie doktorze. Pani syn się zatruł tlenkiem węgla, czadem. Musimy go teraz odtruć. Stan poparzonego chłopaka jest nadal bardzo ciężki. Choć jego dziewczyna ma o wiele mniejsze obrażenia, z jej ręką jest naprawdę źle. Wyniki badań wskazują, że jedna z tętnic jest przerwana. Tylko natychmiastowa operacja może uchronić dziewczynę przed amputacją ręki. Dalej nie wyczuwam tętna, to znaczy, że musimy ci natychmiast wykonać zabieg fascjotomii. Proszę? To znaczy, że będziemy ci musieli przywrócić tętno w ręce. Chcę być z Marcinem. Posłuchaj, czy ty rozumiesz, że możesz stracić rękę? Ja chcę do Marcina. W tej chwili to jest niemożliwe. Już idzie do ciebie lekarz, za chwilę przewieziemy cię na salę operacyjną. O, dobrze, że To jest ta dziewczyna, tak? Tak, tu jest jej zdjęcie. Poruszaj palcami. Nie mogę. Trzeba robić fascjotomię. Zamówiłaś salę? Tak, oczywiście. Dobrze. A, Agnieszka, znajdź jeszcze matkę tego chłopaka, co się zatruł. Muszę z nią porozmawiać. Dobrze, już tylko skończę. Tymczasem matka chłopaka chce podziękować ratownikom, że uratowali jej syna. Wierzy też, że lekarze pomogą mu wrócić do zdrowia. Czy pani wie, gdzie są ci ratownicy, co mojego syna przywieźli? Tak. O, to jest ten pan tutaj. Proszę podejść. Dziękuję bardzo. Przepraszam pana bardzo. Pani rejestrator mi powiedziała, że panowie przywieźli mojego syna. Tego z pożaru, tak? Tak, Jak on się czuje, niech pani powie. no, czas okaże. A chciałabym bardzo panom podziękować. Bardzo z całego serca dziękuję panowie, za co? że zdążyliście na czas. No i pani, strażacy go wynieśli i mówili, że podobno zajęło się od kuchenki gazowej. Pewnie zasnęli, na napalniku został ogień i coś się zajęło. A ta dziewczyna już podobno lepiej się czuje. Ale mieszkał z kolegą. Kobieta jest zaskoczona tym, co powiedział ratownik. Boi się nawet pomyśleć, że syn ją okłamuje. Siostrzenica kobiety jest zdenerwowana obecnością ciotki w szpitalu. Kuzyni ukrywają swój związek, bo nie chcą być znowu rozdzieleni. Organizm syna dobrze sobie radzi, pomimo tak silnego zatrucia. Tak.
No ale to jeszcze potrwa. Będą też trwały zmiany, no bo syn jest mocno poparzony, ma też poparzony przełyk, górne drogi oddechowe. Najważniejsze, że nie ma zagrożenia życia. Nareszcie stan chłopaka zaczyna powoli poprawiać się. Doktor Wójtowicz jest dobrej myśli. Wierzy, że jego pacjent będzie żył. No, muszę już do pracy. Dziękuję, pani doktor. Z panią się widzimy na zabiegu za chwilę. Aneta, Przepraszam, my musimy jechać teraz na co zabieg. robiłaś u Marcina w mieszkaniu w nocy? Ciociu, nie teraz. Aneta, powiedz mi, co robiliście w nocy w mieszkaniu w czasie pożaru? Kobieta domyśla się już prawdy. Obawia się, że dzieci w tajemnicy przed rodzicami znowu się spotykają. Nie przypuszcza jednak, że razem mieszkają. Przepraszam, musimy jechać. Aneta, powiesz mi? Proszę? Aneta, Mieszkamy razem. Panią, ale jak naprawdę to musimy mieszkacie jechać. razem? Proszę. Matki obojga studentów uważają ten związek za kazirodczy i nigdy go nie zaakceptują. Przecież rozdzieliliśmy ich. Rok temu, jak złapaliśmy ich na całowaniu. Przecież tak nie może być. Ja muszę zadzwonić do siostry. Niech ona przyjedzie, niech ona coś wymyśli. Przecież to jest córka mojej siostry. To są najbliżsi kuzyni. To jak brat ze siostrą. Choć najważniejsze jest teraz życie chłopaka, jego matka nie zamierza się zgodzić na związek syna z jej siostrzenicą. Przepraszam. Zadzwoniła już po swoją siostrę, matkę dziewczyny. Na razie nie powiedziała jej, że dzieci od dawna okłamują rodzinę. Coś pani doktor mówiła o zabiegu. No naprawdę nie wiem. Nie słyszałam nic, żeby ją gdzieś przewozili. Ale wie pani, co najlepiej będzie poczekać na panią doktor. Powinna tutaj zaraz gdzieś przemykać, to ją zapytamy Dziękuję po prostu. pani. Dobrze? Proszę. O, Pani właśnie doktor, idzie. o przepraszam. Pani doktor, się dzieje? Chodzi mi o Anetę Bigajską. Coś pani doktor mówiła o rentgenie. Proszę pani, ona w tej chwili jest na Gdzie? sali zabiegowej, także nie może pani tam w tej chwili wejść. Tak. Ja zapraszam, żeby pani sobie zaczekała tutaj na krześle, dobrze? Dziękuję pani doktor, dziękuję. Matka chłopaka zatrutego czadem czeka na swoją siostrę. Wierzy, że wspólnymi siłami uda się im jak najszybciej zakończyć skandaliczny związek ich dzieci. Tymczasem na oddział ratunkowy dociera kolejny pacjent. 5-letni Adaś ma krwotok z nosa. Matka od pół godziny nie może zatamować krwi, a jej syn jest już bardzo słaby. Proszę się pospieszyć. Pani doktor już wychodzi. Szybciej. Tak, pani doktor. Będzie dobrze. No ile można czekać, jak tu dziecko jest chore? Szybko. Bardzo proszę. Niechże się pani pospieszy. Już wychodzi pani doktor, spokojnie. No nie widzi pani, że dziecko jest chore? Krwawi cały czas. Co się ustało? Co się ustało? Ej, cały czas mu się Dobrze, szybko na salę Długo segregacji. już ten krwotok ma. Jak on ma na imię? Adaś, Ale ostrożnie. tutaj proszę na drugie łóżko. Podnieście mu zagłówek. Basia, Tak, zmierz szybko ciśnienie. Dobrze. A ty załóż zimne opatrunki, potem tamponadę do nosa, kroplówkę nawadniającą i leki hemostatyczne, dobrze? Proszę pani, spokojnie, bardzo panią proszę. Odsuń się, bo wszystko przez ciebie. Adasiu, słyszysz mnie? Matce chłopca towarzyszy teściowa. Kobiety nienawidzą się. Widzisz, to jest taka latareczka, jak nią zaświecę do oczka. To nie boli, tak? Co mu jest? Może tak być, że nadciśnienie jest przyczyną takich krwotoków. Proszę pani, proszę się uspokoić, dobrze? Bo dziecku pani nie pomoże w ten sposób. Jedyny wnuk. Pokaż, popatrzysz na mnie, Adasiu? Popatrz. Pan doktor ci Mhm. wszystko. Drugie Jakie oczko. ma to ciśnienie? Świetnie. A otworzysz buzię tylko szeroko, tak? O, można jeszcze dasz szybciej? radę szerzej? Przesuń się, nie... Świetnie. Mhm. Zabierasz mu nawet powietrze. Dobrze, proszę pani. Babcia chłopca uważa, że jej synowa nie potrafi zajmować się dzieckiem. Starsza kobieta jest nachalna, co utrudnia pracę lekarce. To widocznie to nie jest to. To Pokaż co to jeszcze raz. znaczy? Pokaż jeszcze Jak raz. ma niskie ciśnienie, może coś innego trzeba zrobić. Dobrze. Babcia wychodzi, a mama zostaje. Robiliśmy już okłady Proszę pani. jodowe. Niech pani wyjdzie i zaczeka Zawsze na babcia zewnątrz. jest najgorsza i babcia musi wychodzić, a Krwotok u dziecka trzeba jak najszybciej zatamować. Sytuacja jest poważna. Tak duża utrata krwi może nawet zagrażać życiu chłopca. Moja synowa nie umie się zająć dzieckiem. Zresztą moja synowa w ogóle sobie z wieloma rzeczami nie radzi. Adaś już nie pierwszy raz miał taki krwotok i nieraz mówiłam, żeby poszła z nim do lekarza, zrobiła jakieś badania. A ona nic, tylko leży i siedzi i nie zajmie się nim.
Lekarstwa, które podała chłopcu dr Dominika, zaczęły już działać. Na szczęście krwotok udaje się powstrzymać, bo chłopiec stracił już sporo krwi. Natychmiast trzeba znaleźć przyczynę tego krwawienia. Pokażesz mi, czy ci dalej leci krew? Pokaż mi pokaż. Dalej krwawi? No już pięknie, nie, już prawie nie. Dobrze, posłuchaj, zbadam cię teraz, dobrze? Popatrz, to jest stetoskop i ja posłucham, jak ci bije serduszko. Tylko musisz być bardzo cichutki, tak? Pewnie, dzielny chłopak. Pięknie. A mogę obejrzeć twój brzuszek? Pokażesz mi też? Pomalutku. Pani doktor, on tak ma. Lekarka zauważa siniaki na ciele chłopczyka. Podejrzewa, że dziecko jest bite. Ojciec chłopca nie żyje. Dziecko mieszka z mamą i babcią. Kobiety bez przerwy się kłócą. Doktor Dominika musi porozmawiać z nimi o obrażeniach, które zobaczyła u małego Adasia. No i już. Pani Basiu, to tak, robimy morfologię z rozmazem i płytkami krwi, układ krzepnięcia i podstawową biochemię. A panią zapraszam ze mną na chwilkę. Dobrze. Leż sobie tutaj teraz, pani się tobą zajmie, a mama za chwilkę do ciebie wróci, tak? Dobrze. Ja ci jeszcze tutaj wytrę troszkę. Podejrzenie pobicia chłopca musi zostać jak najszybciej wyjaśnione. Lekarka zleci też dodatkowe badania, by upewnić się, czy nie ma innej przyczyny siniaków u chłopca. Mogę usiąść? Dziękuję. Adaś ma na ciele sporo siniaków. Ale co pani sugeruje? Powiem pani prosto z mostu. Muszę wiedzieć, czy on nie jest ofiarą przemocy. Jakiej przemocy? Jakiej? A panie mieszkają same, czy ktoś z panią mieszka? Tak, my mieszkamy razem. To jest mój dom i ona Czy u pani mnie myśli, mieszka że ja razem uderzę? z synem. Ja nigdy w życiu bym mojego dziecka nie Proszę pani, pobiła, ale nie dziecko jest uderzyłabym go. posiniaczone. Ale on tak ma, naprawdę. Ale ja tam nie wiem. Ale Dlaczego co wczoraj mama tak mówi? płakał? Spadł z krzesełka. A może go zrzuciłaś? Jak mama może coś takiego? W życiu bym własnego dziecka nie uderzyła. Ja tam Co mama nie wiem, mówi? mnie tam ja z kocham wami Adasia, nie ma. mogłabym go to uderzyć. na tym polega twoja miłość, że dziecko całe posiniaczone. Kocham, on tak ma i doskonale mama o tym wie. On naprawdę tak ma. Pani doktor, ja tam nie wiem, ja nieraz słyszę, jak dziecko płacze. Nie uderzyła. Znikąd to się nie bierze. Pani doktor, przepraszam. Mogę z mamą porozmawiać? No nie wiem, mogę. Konflikt pomiędzy synową i teściową zaostrza się. Dlaczego mama Teściowa nienawidzi synowej i obwinia ją o śmierć swojego syna. Najchętniej sama wychowałaby wnuka. Nigdy bym go nie Na uderzyła. tym polega twoja miłość, że gdzie nie popatrzę, tam dziecko Sama ma mama siniak doskonale i wie, że on krwotok. ma siniaki. Tak, on naprawdę spadł z Ale krzesełka. skąd ma Dlaczego siniaki? mama mnie To oskarża? udowodnij mi o bicie to. mojego dziecka, Jak go mi- kocham. W życiu bym go nie Dziewczyno, uderzyła. skąd mi udowodnisz, że ty go nie Przecież bijesz? mama wie o tym, że on tak Mieszkasz tylko ty i on. Ale mama wie, że w życiu I ja ja. go kocham. W życiu bym go nie uderzyła. Jakbyś go kochała tak jak ja, W życiu. Ja mam to nie tego miałbyś dosyć. Ja tylu idę do siniaków. swojego syna. A ja zadzwonię do adwokata i tak będzie najlepiej. Zaraz zadzwonię, zobaczymy. Jakbym miała gdzie iść, ale nie mam. Z chęcią bym jak najdalej od niej uciekła. Ale ja tylko w sklepie na kasie pracuję. Nie wydajmy za to mieszkania dla siebie i dla Adasia. Jeszcze po śmierci męża. Ja nie radzę sobie. Trudno mi jest się pozbierać. Nie dość, że na niczym się nie zna i nic nie umie, to się jeszcze na dziecku wyżywa. Mój syn też zginął przez nią, bo go w największą Śnieżycę wysłała na zakupy. Tak jakby tego nie mogła zrobić w innym czasie. On biedny wpadł w poślizg i zginął na miejscu. Ale wnuka nie pozwolę jej zniszczyć. Zabiorę jej go. To się da zrobić. Babcia chłopca chce się pozbyć synowej ze swojego domu. Nie chce jednak stracić wnuka. Wpada na pomysł, żeby oficjalnie oskarżyć synową o pobicie dziecka. Ma nadzieję, że wtedy sąd zabierze chłopca matce i pozwoli wychowywać babci. I stąd te krwotoki, i stąd te siniaki. Ja myślę, że to trzeba zawiadomić policję. I ja zaświadczę. Ale zdaje sobie pani sprawę z tego, że to jest bardzo poważne oskarżenie, tak? Zdaję sobie sprawę, jestem pewna. Jeżeli że- pani jest pewna, to proszę to zgłosić na policję. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Doktor Dominika nadal czeka na wyniki badań chłopczyka. Dopiero wtedy będzie mogła jednoznacznie stwierdzić, czy dziecko jest bite. W tym czasie jego babcia grozi synowej, że oskarży ją o pobicie dziecka. Podejdź no tutaj. Adasiu,
Babcia za chwilę do ciebie przyjdzie, dobrze? Zamykam drzwi, bo nie chcę, żeby wnuk słyszał. Informuję cię, że oddaję sprawę na policję. Zgłaszam, Ale jak na policję? że Co? maltretujesz mojego wnuka. Ale jak na policję? Przecież ja wiem o tym, że mama nie może Nie mnie potrafisz szczepić, się że mnie zająć nienawidzi. nawet dzieckiem, nie mówiąc o tym, że domem i przez ciebie Nieprawda, zginął to nie- mój ja nie ukochany jestem Michał. winna śmierci Ty Michała. jesteś To nie jest winna moja wina. śmierci Michała. Nie, to nie jest Gdybyś moja go nie wina. Ja wiem, wysłała, że bo mama ci się mnie nienawidzi. zachciało, ci się Nieprawda, zakupów to nie i przez jest- ciebie zginął. To nie Kto ci jest mówi? prawda. Popatrz na Dlaczego siebie, mama spójrz mi w to lustro, robi? nic nie umiesz, nawet dzieckiem nie potrafisz. Synowa wie, że oskarżenie o pobicie to kłamstwo, ale boi się, że nikt jej nie uwierzy i straci syna. Wie także, że teściowa mści się na niej za wypadek, w którym zginął ojciec Adasia. Wszyscy jej wierzą. Myślą, że ona taka wspaniała jest, że przybłędy trzyma w domu, zwłaszcza po śmierci syna. Ale ja jej Adasia nie oddam. Adaś to jest moje dziecko, to jest mój syn. Tymczasem doktor Dominika otrzymała wyniki badań chłopca. Wie już, że przyczyną krwotoku u dziecka nie są zaburzenia krzepliwości. Niestety nadal nie wiadomo, co powoduje krwawienia. Teściowa wykorzystuje sytuację i upiera się, że synowa bije chłopca. Gdzie dobrze zobaczysz. I co pani doktor? Popatrząc na te wyniki badań, nic mi się tutaj nie klaruje, a to oznacza, że Cóż, że synowa skatowała wnuka. Przestań, po prostu mamo. wiem, że biła. Prawda, Adasiu? że mamusia mamo, czasem to daje ci nieprawda, klapsa? wiesz o tym. Przestań tak Prawda. robić. Przestań. Popatrz, to proszę pani, nieprawda. myśmy już na ten temat rozmawiały, tak? I ja powiedziałam pani, że jeżeli ma pani jakieś podejrzenia, to proszę zawiadomić policję, a nie stresować Nie małe tylko dziecko. ja mam obowiązek zawiadomić policję, ale pani również. Pani doktor, co teraz? Lekarz też ma Tak jak taki mówiłam, obowiązek. niestety I niestety. badania nie potwierdziły zaburzeń krzepliwości, także nie wiemy skąd te krwotoki. Ja wiem, skąd prowadzi. Proszę po pani. prostu moja Przestań synowa już katuje mówić tak. dziecko. Wiesz, że to po nieprawda. prostu Proszę, katujesz. idziemy. Popatrz na niego. Synowa po raz pierwszy zdecydowanie sprzeciwia się teściowej. Chce walczyć o swoje dziecko. Ja wyprowadzamy się. Wolę mieszkać z nim pod mostem. Już mam tego Sama zamieszkaj dosyć. pod mostem. Nie, A wnuk nie, on będzie ze zamieszka mną. ze Mam mną. tego dosyć. Wyjdź! Ze mną. Wyjdź! Wyjdź! Pięknie ci bije serduszko. Widzisz? Co ona sobie myśli? Że za nic mam zdrowie Adasia? To po co tłukłabym się za nimi tutaj do szpitala w tą noc? Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Udało się już całkowicie zatrzymać krwotok u chłopca. Wyniki badań nie potwierdzają podejrzeń dr Dominiki. Siniaki nie wynikają z problemów z krzepliwością krwi. Zanim dr Dominika postawi ostateczną diagnozę, musi jeszcze raz dokładnie zbadać Adasia. Wezmę tą moją latarę. Uwaga i szeroko. O, właśnie, pięknie. Mam guski w buzi. Wcześniej z powodu krwotoku lekarka nie mogła dokładnie obejrzeć buzi chłopca. Teraz bardzo wyraźnie widzi w jego ustach guski. Jeśli takie same znajdzie jeszcze gdzieś w organizmie chłopca, będzie to oznaczało, że dziecko cierpi na chorobę naczyniową. To, że Adasiowi zdarza się krwawić, to już wiem, ale czy tylko z nosa? A skąd jeszcze mógłby się zdarzać? Moczkał? No tak, zdarzało się mu. Dobrze. Agnieszka, tak? Robimy USG. Ale Dobrze. o co chodzi? Może mi pani powiedzieć, pani doktor? Mam pewne podejrzenia, że to może być choroba genetyczna. Jaka ale choroba genetyczna? To jest Proszę mi niebezpieczne. pozwolić przebadać Adasia, dobrze? I ja pani potem wszystko powiem. Za chwilkę do ciebie wrócę, dobrze? Agnieszka, Nie teraz. Nie. teraz. Będą teraz robić badanie Adasiowi. Jakie znowu badanie? USG. Ale po co to USG? Podejrzewa doktor jakąś chorobę genetyczną, nie wiem. To czym żeś go znowu zaraziła? Dobrze. Nie chcesz ponieść Nie wiem, konsekwencji co to tych jest. siniaków? Ja naprawdę nie wiem, to pani Ja doktor sobie podejrzewa. porozmawiam z panią doktor. Pani doktor, co ta moja synowa znowu wymyśliła jakąś chorobę genetyczną? Nie chce ponieść konsekwencji Proszę za te pani. siniaki? Ja uważam, że to dziecko jest rzeczywiście chore. Ja muszę jeszcze... Żartuje pani? Tak, muszę jeszcze przebadać go, żeby się upewnić. No ale jak podejrzewam, to? że to rzeczywiście może być pewna choroba genetyczna. Tak jak mówię, będę go teraz badać, więc bardzo proszę, Ale żeby jak pani to poczekała na genetyczna? zewnątrz. Ale wszystko będzie dobrze. Proszę, żeby pani poczekała. Dobrze, poczekam pani doktor. Patrz, Adasiu, co my tutaj mamy. Boże, ja tu wyskakuję z jakimiś oskarżeniami, a dziecko jest takie chore. Oby tylko wszystko skończyło się dobrze. Żeby potwierdzić swoją diagnozę, lekarka musi wykonać chłopcu USG brzucha. Chyba ma ze 100 lat, bo tak długo się włącza, prawda?
Pani doktor, i co? Proszę mi dać sekundkę, proszę. Matka chłopczyka martwi się o syna, jednak wierzy, że lekarka znajdzie przyczynę krwotoków i siniaków u Adasia. Ma takie same guzki w przewodzie pokarmowym i moczowym. Czy teraz wytreć, proszę? Poczekaj, zostaw. A te siniaki często się pojawiają? No ja pani doktor mówiłam, one się pojawiają często. Jego wystarczy nawet ścisnąć delikatnie za rączkę i się pojawia. Mówiłam. Poczekaj, ja go nie Adaś, biję. pokaż mi to. Doktor Dominika sprawdza, czy siniaki są także pod opaską ciśnieniomierza na ręce chłopca. To dowód na to, że chłopiec jest chory. Wie pani co, niech pani weźmie teściową i Ale proszę mi powiedzieć, o co proszę chodzi? mi posłuchać, bardzo pani proszę. Proszę poczekać z teściową przed pokojem lekarzy na mnie. Ja za chwilkę do pani przyjdę i wszystko pani wyjaśnię. Dobrze. Dobrze? Ja za chwilkę przyjdę, dobrze? Pokaż nam to. Dokończymy to wycieranie. Teściowa fałszywie oskarża synową. Chłopiec cierpi na poważną chorobę genetyczną. A czy to się da wyleczyć? Niestety tego się nie da wyleczyć. Ja też myślałam, że on mieszka z kolegą, a on się okazuje, że z twoją córką. Matka dziewczyny uratowanej z pożaru jest wściekła, że jej córka nadal żyje w związku ze swoim kuzynem. Znowu coś takiego. No ja zwariuję chyba z tą dziewczyną. Ja już nie wiem, co ja mam z nią zrobić. Ja idę do Marcina, kochamy się. Wiesz co, niech cię szlak trafi. Kobieta bezskutecznie próbuje zmusić córkę, żeby natychmiast opuściła szpital. Niech mama idzie. Ja chcę zostać sama. Ja nie chcę, żebyście odchodzili. Teściowa przeprasza synową za fałszywe oskarżenia, ale ta nie chce jej wybaczyć. W mieszkaniu pary studentów wybuchł pożar. Chłopak trafia do szpitala w ciężkim stanie. Z jego dziewczyną jest lepiej, ale grozi jej amputacja ręki. W szpitalu zjawia się matka chłopaka. Wychodzi na jaw, że jej syn żyje w związku ze swoją kuzynką. Na oddziale jest także 5-letni Adaś. Ma krwotok z nosa i siniaki na całym ciele. Moja synowa bije wnuka. Jego babcia oskarża swoją synową o pobicie dziecka. Informuję cię, że oddaję sprawę na policję. Zgłaszam, Ale jak na policję? że maltretujesz mojego wnuka. Ale jak na policję? Przecież... Pokaż mi to. Okazuje się jednak, że chłopiec cierpi na rzadką chorobę genetyczną i właśnie to jest powodem krwawień i siniaków. No, pięknie. Doktor Dominika musi teraz powiedzieć mamie i babci chłopca o jego chorobie i dalszym postępowaniu przy kolejnych krwotokach, które niestety będą się powtarzały. Niestety podejrzewam u Adasia chorobę genetyczną. Jak to Tak zwaną genetyczną? naczyniakowatość krwotoczną. Będziemy musieli jeszcze wykonać badania genetyczne, żeby to potwierdzić. Proszę mi powiedzieć, bo wiemy, że Adaś miewał takie krwotoki i te siniaki, a czy jeszcze ktoś z rodziny miał podobnie? Mój mąż. Tata Adasia też miał Czyli tak, zarówno tata, jak i dziadek miewali krwotoki z nosa, tak? A byli z tym u lekarzy? Nie. W domu tamowaliśmy różnymi sposobami. A czy to się da wyleczyć? Niestety tego się nie da wyleczyć. Dlatego muszą panie bardzo uważać na Adasia. Trzeba pilnować, żeby nie był narażany na urazy, hamować te krwotoki, gdyby się pojawiły. My mu teraz podamy żelazo, tylko muszą mieć panie świadomość, że to się będzie z wiekiem pogarszało. Babcia Adasia zaczyna rozumieć, że przesadziła i że synowa może jej nie wybaczyć tego, że chciała odebrać jej dziecko. Agnieszka, poczekaj. Agusia, zaczekaj. Boi się, że wyprowadzi się od niej razem z wnukiem. Poszukajmy. Ja zrobię wszystko. Może gdzieś na świecie leczą tą chorobę. Damy sobie radę. Nie odchodź. Gdzie pójdziecie? Gdzie pójdziecie? Ja przepraszam. Mama nawet Ja chciała bardzo na policję mnie podać, że bije własnego syna. Ja bardzo cię przepraszam. Ja żałuję. Ja nie mogłam pogodzić się ze śmiercią Michasia, a ty odsunęłaś się ode mnie. Byłaś taka niezorganizowana. Niech mama idzie. Ja Przepraszam. chcę zostać sama z Ja nie synkiem. chcę, żebyście odchodzili. Niech mama nie idzie. chcę, Ja chcę żebyście zostać sama z odchodzili. synkiem. Przepraszam. Na oddział ratunkowy wreszcie dociera matka poszkodowanej w pożarze dziewczyny. Kobieta wie, że córka ogólnie jest w dobrym stanie. Nie wie, że siostra wezwała ją, bo dziewczyna znowu związała się ze swoim kuzynem. Kobiety nie akceptują tej miłości i nigdy nie zgodzą się na związek swoich dzieci. No mów szybciutko, opowiadaj, bo jestem strasznie zdenerwowana. Marcin już jest przytomny.
A z Anetą co z Anetą? No, ma operację na rękę. Ale jest w porządku wszystko, W porządku. tak? No to chwała Bogu. A powiedz mi, słuchaj, skąd się Aneta w ogóle tutaj wzięła? Co ona tutaj Oni robi? mieszkają razem. Co ty mówisz? Chodź. Ale Baśka, ale mów mi szybko, przecież rany boskie święte nie może tak być. No co ty dopowiadasz? No tak, do mnie, że widzisz, ja też mieszkają myślałam, razem? że on mieszka z kolegą, a on się okazuje, że z twoją córunią. No widzisz? No ale słuchaj, to jest niemożliwością, to są gówniarze. Przecież obiecali, że tak nie będzie dalej. Obiecali No ale nam. widzisz, rozdzieliłyśmy ich i zaczęło się od nowa. Spotykali się poza naszymi plecami. No nie, no chyba mnie normalnie szlak tutaj trafi. No gdzie ta gówniara teraz jest? Na oddziale. Na oddziale, a będzie tu szybko? Nie wiesz, nie pytałaś lekarza? Nie. No ja muszę z nią porozmawiać, przecież ja tą Ale ja z gówniarę nią chyba rozmawiałam, zabiję normalnie rozumiesz? dzisiaj. To mówi ciociu potem. No i stało się ciociu potem. No ale to Baśka, to rany boskie święte, No. musimy coś z tym zrobić. Tak nie może być dalej, przecież ja tych A co ty gówniarzy myślisz, że- rozbiję No chyba. to co? No to ona tylko jest Nie no, winna, czy mój syn jest winny? Nie zwariuję wiem, jak to w normalnie. Jak końcu. ją dorwę dzisiaj, No. tą dziewuchę, to ją chyba normalnie rozszarpę, szlak mnie trafi tu na miejscu. No kiedyś już tak było. Złapaliśmy ich na całowaniu, pogadaliśmy, rozdzieliliśmy ich, miał być spokój. A teraz znowu coś takiego. No ja zwariuję chyba z tą dziewczyną. Ja już nie wiem, co ja mam z nią zrobić. Córka kobiety jest już po zabiegu. Chociaż powinna leżeć, uciekła z sali pooperacyjnej, żeby zobaczyć się ze swoim chłopakiem. Bardzo go kocha i zamierza o niego Co walczyć. ty tutaj? Co ty za szopkę odstawiasz, dziecko? Na litość boską, ja na zawał zejdę przez ciebie. Co ty tutaj robisz? Co ty się mnie pytasz, co ja tutaj robię, dziewczyno? Ciociu? Ja zwariuję kiedyś Ciociu? przez ciebie. Co z Marcinem? Aneta, nie co z Ciociu? Marcinem, rozumiesz? Chodź Co z tutaj. Marcinem? Ciociu! To jest twój kuzyn, najbliższa rodzina, zrozum. Do żadnego Marcina nie, chodź Idę do tutaj. Marcina. Natychmiast stąd wyjdziesz, rozumiesz? Natychmiast cię zabieram z tego szpitala, koniec z tymi głupotami. Nie, ja idę do Marcina. Nigdzie Przepraszam, nie co pani tutaj robi? Ja muszę do Marcina. Nie, pani musi iść na... Agnieszka, Tak? do sali pooperacyjnej, Aneta. poproszę. Zapraszam za mną. Panie doktorze, bardzo przepraszam. Proszę powiedzieć, kiedy ona wyjdzie z tego szpitala? Pani za jakieś 2-3 dni i po tygodniu się zgłosicie, zdejmiemy szwy. Jezus Maria. Baśka, czy ty słyszałaś? Oni tutaj zostają w szpitalu. No to musimy zostać. No to nie wiem, chyba ty ich będziesz pilnowała, bo ja się na to w życiu nie zgodzę. Kiedyś i tak musiało się to wydać. Ale jest mi wszystko jedno. Cały świat może się dowiedzieć. Mogą nas przeklinać, krzyczeć, rozdzielać. Ale mnie to nie obchodzi. Tylko żeby Marcin wyzdrowiał. Dziewczyna po raz kolejny próbuje dostać się do sali, w której jest jej chłopak. Nie może leżeć spokojnie w łóżku, wiedząc, że jej ukochany jest w ciężkim stanie i potrzebuje wsparcia. Odzyskał przytomność. Naprawdę? Tak i pytało panią. Nikt nic nie mówił. No, dobrze, 5 minut i wraca pani do łóżka. Dziękuję bardzo. Wie pani, gdzie jest? Nie. Na Ojomie. Aneta! Matka dziewczyny także nie odpuszcza. Prędzej wyprze się córki, niż pozwoli na jej związek z Natychmiast kuzynem. wychodzimy ze szpitala. Zabieram cię do domu. Natychmiast, Aneta, Ja nie nie mamy idę. o czym dyskutować. Jedziesz do domu. Ja nigdzie nie idę. Jedziemy jutro Ja rano, go jedziesz do kocham, ciotki idę do Eli. Marcina. Przestań mnie Zostaw denerwować, jeszcze raz coś takiego powiesz i cię uduszę. Ja idę do Marcina, kochamy się. Wiesz co, niech cię szlak trafi. Anka, zabierz ją stąd! Zostaw mnie. Wynoś mi się stąd! Nigdzie nie idę! Proszę pani, tutaj nie wolno wchodzić. Na chwilkę. Puść ją. No dobrze, ale na chwileczkę, dobrze? Stan chłopaka poprawia się, dlatego dr Piotr pozwolił dziewczynie na krótkie odwiedziny. Marcin będzie żył. I to jest najważniejsze. On kocha mnie, a ja jego. A rodzice albo to zaakceptują, albo nie. My i tak będziemy razem. Proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dokładne badania potwierdziły u Adasia chorobę genetyczną zdiagnozowaną przez lekarzy pogotowia. Małego pacjenta zakwalifikowano do leczenia. Chłopiec musi bardzo na siebie uważać i pamiętać o zażywaniu lekarstw. Niestety nie będzie mógł biegać ani grać w piłkę jak jego rówieśnicy. Najmniejszy upadek może wywołać kolejny krwotok. Babcia i mama chłopca jeszcze się nie pogodziły, ale starają się dojść do porozumienia. Fajnie jest, babcia się częściej uśmiecha, robi nam obiadki, mama też jest wesoła, fajnie jest. Staram się nie myśleć o tym, co było dla Adasia. Teściowa trochę złagodniała, stała się milsza.
Adaś już stracił ojca. Nie mogę mu odebrać babci. 25-letni Marcin Kownacki, zatruty tlenkiem węgla, pozostanie na oddziale toksykologii jeszcze przez kilka dni. Jego dziewczyna Aneta, również poszkodowana w pożarze, odzyskała już siły. Młodzi kochają się i nie zamierzają się rozstać. Żadna z matek do tej pory nie odezwała się. Rodziny nie chcą ich znać. Wiem, że to nie tak powinno być. Wiem, że dzieci, genetyka, wszystko wiem. Ale kocham Anetę. Dlaczego mamy z tym walczyć? Kocham ją, a ona kocha mnie. Pewnie, że żal, że mamy nie chcą nas widzieć. Ale my musimy być razem. Ratownicy medyczni zostali wezwani do wypadku motocyklowego. Poszkodowana to 17-letnia dziewczyna, która sama zadzwoniła po pomoc. Co się stało? Wywaliłam się na motorze, jakiś pies mi wybiegł pod koła i mam chyba złamaną nogę. Możecie mi to zdjąć w końcu? Miałam kask, tak? To jest pacjentka z gatunku tych, z którymi zawsze jest kłopot. Już w karetce był problem. Bo oczywiście jej nic nie jest, ona chce wysiadać, nie chce jechać do szpitala. Kto tak robi? Jakie można mieć powody, żeby robić coś takiego? Na oddziale ratunkowym na pomoc lekarza czeka nastolatek, którego bardzo boli brzuch. Do szpitala przyprowadzili go przyjaciele, z którymi był na górskiej wycieczce. Chwilę później chłopak traci przytomność. Raz. Oddychaj, Rafał. I moi drodzy, to już nie są przelewki. To nie jest ani grypa żołądkowa, ani niestrawność. To co? Ja nie wiem co. Może podtrucie.